Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o rozmiarach opon rowerowych. Jeżeli przyjrzymy się dokładnie na boku każdej opony, znajdziemy pewnego rodzaju oznaczenia, pewnego rodzaju symbole, które będą mówić nam o wielkości danej opony. Mamy tak naprawdę trzy różne systemy. Jest to system metryczny, system francuski, system ISO, który może nam powiedzieć o tym, jakiej wielkości jest opona i też na jakiej wielkości obręcz będzie nam taka opona pasować. Można się w tym pogubić, warto po prostu poznać mniej więcej te systemy. Ja Wam też za chwilkę pokażę po prostu najprostszy, najwygodniejszy sposób na określenie odpowiedniego rozmiaru opony, tak żeby po prostu nie kupić, nie wtopić się i nie kupić opony, która nie będzie potem pasowała do naszej obręczy. Także zapraszam do oglądania. Ok, pierwszy system calowy. Chyba najbardziej znany rowerzystom górskim, ponieważ stąd tutaj mamy te oznaczenia 26 cali, 27,5 cala, 28, 9 cali i tak dalej, i tak dalej. Tutaj pierwsza liczba, którą mamy w calach, mówi nam o mniej więcej teoretycznej średnicy koła, średnicy opony. Druga natomiast liczba mówi nam o szerokości opony, jest ona wyrażona najczęściej w calach. Ale tutaj już możemy napotkać na pierwszą minę. Powiem Wam tak, ja nie myślałem za bardzo tutaj w kategoriach historycznych, skąd się te oznaczenia wzięły. Wzięły się one najczęściej z tego, że po prostu w różnych krajach były różne systemy, różne oznaczenia przez lata po prostu nawarstwiały się. I zobaczcie, że 26 cali razy 1,5 cala i 26 cali razy 1,1/2 cala, mimo tego, że matematycznie się to zgadza, praktycznie są to dwie zupełnie różne opony, o różnej średnicy też wewnętrznej, także może się okazać, że te opony nie będą nam zupełnie pasować na tę samą obręcz. Tak samo mamy na przykład w przypadku kół 28 cali, gdzie tak naprawdę mamy 28 cali w rowerach crossowych, rowerach trekkingowych, rowerach szosowych. Jest u nas przyjęty ten standard o pewnej średnicy wewnętrznej, ale na przykład w rowerach holenderskich ta średnica wewnętrzna jest inna i mimo, że na oponach będziemy mieli 28 i 28 cali, może się okazać, że te po prostu opony nie będą nam pasować. Ja za chwilkę też przejdę do tego systemu, który nam to dokładnie opisze, jak nie nadziać się na minę. I stąd się też bierze na przykład sytuacja, że mamy opony 28 cali w tym naszym systemie, 29 cali, które okazuje się, że pasują na dokładnie tę samą obręcz i różni je tak naprawdę wysokość opony, która się bierze też najczęściej z większej po prostu szerokości, ale pasują na dokładnie te same obręcze. Także widzicie, tych systemów tu, znaczy w tym systemie calowym opis wydaje się prosty, ale tak naprawdę taki prosty nie jest. Mamy kilka różnych wariantów, można się w tym pogubić. Drugi system francuski, system metryczny. Pierwsza liczba mówi nam mniej więcej o średnicy opony, średnicy zewnętrznej, wyrażonej w milimetrach, czyli powiedzmy, że w ten sam sposób jak tam było w calach, tutaj mamy w milimetrach. Druga liczba jest to szerokość opony w milimetrach, ale warto również zwrócić na trzeci symbol. Tutaj mamy literkę. Litera A, litera C, są również litery B i one mówią nam mniej więcej o średnicy wewnętrznej obręczy, na którą będzie pasować taka opona. Czyli jeżeli mamy oponę 650 x 35A i 650 x 35B czy C na przykład, może się okazać, że będą to zupełnie różne opony, nie będą nam pasować do konkretnej obręczy. Ten system wydaje się dosyć prosty, ale tak jak widzicie, no mogą być również tego wariacje, różne kombinacje. 700 tak naprawdę używa się najczęściej to 700 razy 35C, 40C, 25C. W rowerach szosowych, w rowerach crossowych jest to bardzo popularne oznaczenie. W rowerach górskich zasadniczo się raczej tego nie stosuje. I za chwilkę pokażę Wam trzeci sposób, ten wydaje mi się najbardziej sensowny. Czyli tak jak widzieliście, mamy te dwa systemy, system metryczny, system calowy. Wydawać by się mogło, że one są proste, fajnie opisują, ale powstały dosyć dawno i przez te lata te standardy się zmieniały, nawarstwiały się różne zmiany, każdy producent chciał coś wprowadzić od siebie i nagle się na końcu okazuje, że mamy oponę 26 cali, ale opona tym oznaczeniem 26 cali możemy opisać 5 różnych opon, które będą pasowały na 5 różnych obręczy, więc to jest kompletny bezsens, można było się w tym pogubić. Ja się tutaj już nie starałem w to zagłębiać, nie starałem się grzebać, jak to historycznie wyglądało, skąd się to brało, ponieważ głowa może od tego spuchnąć jeszcze bardziej i będziemy po prostu zagubieni. I rozwiązaniem na te wszystkiego rodzaju bolączki jest system ETRTO, inaczej nazywany ISO, gdzie pierwsza liczba tutaj w tym systemie oznacza
szerokość opony, a druga liczba będzie oznaczała średnicę wewnętrzną opony, ewentualnie średnicę po prostu obręczy. I tutaj mamy to jednoznacznie podane. Żadnych cali, żadnych milimetrów, jakichś przybliżonych średnic opony. Nie, tutaj po prostu są konkretne liczby. Także jeżeli mamy obręcz 622 i oponę 622, to znaczy, że będzie po prostu ta opona, jeżeli przynajmniej chodzi o średnicę, będzie nam na tę obręcz pasować. I powiem Wam szczerze, że mam nadzieję, że tutaj ten system się utrwali i on będzie już powoli wypierał te poprzednie systemy. Mamy dziś zakodowane te 26, 28, 29 cali, czy w szosie 700 razy, tam 25 razy 28, ale mam nadzieję, że ten system przez lata będzie się przebijał bardziej do świadomości i nam w głowach zostanie, ponieważ on jest jednoznacznie określa, czy będzie taka opona na obręcz pasować. Oczywiście dochodzi też kwestia, czy opona będzie pasować o danej szerokości, będzie pasować na obręcz o danej szerokości, ale o tym będzie jeden z moich kolejnych odcinków. Ok, mam nadzieję, że już teraz wiecie, jak odczytać rozmiar opony z opony, tak żeby pasowała po prostu nam na obręcz, jeżeli będziemy kupować nową oponę, żeby wiedzieć, jaką po prostu wybrać. Tak jak mówiłem, z jednym z kolejnych odcinków będę opowiadał o tym, jak dobrać również szerokość opony do szerokości obręczy. Jest to równie istotne. I będę opowiadał o ciśnieniu w oponach, jak odczytać to ciśnienie i także czym kierować się podczas pompowania opony, do jakiego ciśnienia po prostu pompować, żeby jeździło nam się tak, żeby ta opona była dopasowana po prostu do naszych preferencji. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, hej!